Polska może dokonać derusyfikacji gazowej regionu z błogosławieństwem USA. Europa bada, czy Chiny promują nieuczciwie swe komponenty OZE. Donald Trump twierdzi, że Putin dotrzymał słowa w sprawie rozejmu energetycznego. Jest 4 lutego 2026 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Polacy mogą zalać region nierosyjskim gazem z błogosławieństwem USA. Polska może zalać region gazem spoza Rosji. Chętni ze Słowacji i Węgier zgłaszają się do pływającego gazoportu. Ostatni klienci Gazpromu mogą przestawić się na LNG, a projekt może zyskać wsparcie USA. Jeżeli polski pływający gazoport wygra konkurencję z alternatywą w Grecji czy na Litwie, to pozwoli na dostawy nawet 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie spoza Rosji do Europy Środkowo-Wschodniej. Do połowy tego roku, okolic maja i czerwca, planujemy zakończyć procedurę Open Season związaną z budową drugiej jednostki FSRU. FSRU 2 to co do zasady jednostka bliźniacza o możliwościach regazyfikacyjnych około 4,5 miliarda metrów sześciennych. To wynika raczej z możliwości wypchnięcia i przesłania tego gazu aż po Gustorzyn, tłumaczył prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinz na konferencji prasowej. Jeżeli okaże się, że rynek wyrazi zainteresowanie, to przez Gdańsk będzie mogło wpływać ponad 10 miliardów metrów sześciennych rocznie, czyniąc z Gdańska FSRU i FSRU 2 większy punkt niż gazoport w Świnoujściu. Razem da Polsce prawie 19 miliardów metrów sześciennych LNG z różnych kierunków, tak aby nie wpaść w pułapkę gazową związaną z jednym dostawcą, powiedział prezes Gaz-Systemu. Wśród zainteresowanych są także firmy ze Słowacji. Mogę powiedzieć, że wszyscy zainteresowani są bardzo aktywni. Jako Gaz-System nie wykluczamy nikogo. Przede wszystkim chcemy, żeby FSRU 2 powstało, zadeklarował prezes Gaz-System w odpowiedzi na pytanie podcastu Energy Drink o procedurę Open Season. Jest też zainteresowanie na Węgrzech i Litwie. 3 lutego ruszyły warsztaty poświęcone FSRU. Wyciągnęliśmy wnioski z nieudanego Open Season z 2023 roku. Chcemy stworzyć dokumentację, która będzie jak najbardziej prorynkowa, zapewnił prezes Hinz. Prezes Gaz-System zastrzegł, że gazoporty na Litwie i w Grecji także zbierają coraz większe zainteresowanie. Jesteśmy raczej z tym trzecim terminalem ogólnie, a drugim w Gdańsku w stanie stworzyć naprawdę atrakcyjne warunki rynkowe, zapewnił prezes Gaz-System w odniesieniu do już poniesionych kosztów przy okazji pierwszej jednostki. FSRU 2 mogłoby ruszyć do pracy w połowie 2029 roku. Jest możliwość jego wykupienia po dzierżawie. Według informacji podcastu Energy Drink w rozmowach na temat FSRU 2 biorą także udział Amerykanie. W maju 2025 roku informowaliśmy o tym, że amerykańska spółka Cheniere Energy nie wyklucza wzięcia udziału w tym projekcie. Podczas konferencji Gastern 2025 w Międzyzdrojach reklamowała się firma amerykańska Cheniere Energy, znana z kontraktu do 2043 roku zawartego z PGNiG, a teraz Orlenem. Przypominała, że jej umowy są indeksowane do giełdy gazowej Henry Hub w USA z ceną niższą o kilkadziesiąt procent od europejskiej i niezależne od ceny ropy w przeciwieństwie do kontraktów rosyjskich. Zapytany wówczas przez Energy Drink o możliwość wejścia firm amerykańskich do projektu pływającego gazoportu, przedstawiciel Cheniere Frederick van der Ooyen zastrzegł, że jego firma nigdy nie zajmowała się budową jednostek FSRU, ale to temat wart rozważenia. Polski pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna informował w wywiadzie dla Energy Drink z forum w Davos, że delegacja słowacka uzyskała wsparcie USA na rzecz dostaw LNG przez Polskę. Odbyła tam dobre rozmowy, z których płynie komunikat o możliwości wsparcia projektu Bramy Północnej, powiedział Wrochna, nie precyzując, o jaką formę zaangażowania chodzi. Dostawy przez FSRU 2 mogłyby docierać do ostatnich klientów Gazpromu na Słowacji oraz Węgrzech. Trwają rozmowy o kontrakcie długoterminowym polskiego Orlenu ze słowacką SPP. Istnieje też możliwość umowy bezpośredniej w gazoporcie. Zaangażowanie Amerykanów może przesądzić o kontrakcie, który będzie podstawą do ostatecznej decyzji inwestycyjnej FSRU 2. Analogicznie kontrakt katarski z 2009 roku był podstawą do budowy stacjonarnego gazoportu w Świnoujściu. Rozstrzygnięcie w tej sprawie pozwoli zrealizować legislację REPowerEU, która weszła w życie z początkiem lutego. Zakłada ona wygaszanie kontraktów gazowych z rosyjskim Gazpromem do 1 listopada 2027 roku. Ostatni klienci w Europie Środkowo-Wschodniej to Słowacja oraz Węgry. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski. Wschodnia flanka energetyczna.
Wiceprezes PGE Marcin Laskowski mówił w Brukseli o potrzebie dofinansowania bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej z budżetu unijnego na lata 2028-2034. Mówił o obszarach na granicy wschodniej Polski zagrożonych atakami, a więcej na energydrink.today. Przesmyk suwalski. Komisja Europejska przeznaczyła 113 milionów euro na dofinansowanie projektów ochrony infrastruktury krytycznej związanej z synchronizacją systemów elektroenergetycznych Estonii, Litwy i Łotwy z systemem europejskim przez Polskę. Polakom przypadnie 21,5 miliona euro na obronę. Rekord energetyczny. Polskie sieci elektroenergetyczne podają, że 3 lutego o godzinie 9:30 odnotowano rekordowe zapotrzebowanie systemu na moc w wysokości ponad 27 gigawatów netto. O godzinie 11:45 odnotowano rekordową generację wynoszącą 29,8 gigawatów netto przy jednoczesnym eksporcie około 2 gigawatów. Dziwne wykolejenie. Pociąg towarowy z olejem napędowym wykoleił się 3 lutego rano pod Jaroszową Wolą w województwie mazowieckim. RMFFM ustalił w resorcie spraw wewnętrznych, że powodem mogła być usterka sieci trakcyjnej spowodowana mrozem. Teraz wieści z Europy. Farbowana ropa. Kazachstan dostarczył w styczniu 2,4 razy więcej ropy do Niemiec rok do roku. Wolumen sięgnął 310 tysięcy ton. Ropa dociera do rafinerii Szwed przez ropociąg Przyjaźń w Rosji. Rosjanie zarabiają na przesyle, a ropa może pochodzić fizycznie z Rosji. Konkurencja grecka. Grecki minister energii Stavros Papastavrou w artykule dla Foreign Policy podkreśla, że korytarz wertykalny powinien stać się filarem europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. To szlak dostaw gazu spoza Rosji do Europy Środkowo-Wschodniej konkurencyjny do polskiego. Nieuczciwe wsparcie. Komisja Europejska rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego nieuczciwego wsparcia chińskiego producenta turbin wiatrowych Goldwind Science and Technology pomocą publiczną Chin. Producenci europejscy od lat ostrzegali, że Chińczycy nieuczciwie subsydiują swą produkcję komponentów OZE. Nowy atak. 3 lutego Rosjanie przeprowadzili masowy atak rakiet i dronów na Ukrainę, w tym na infrastrukturę energetyczną w Kijowie, Charkowie oraz Dnieprze. W czasie ataku temperatury sięgały -20 stopni Celsjusza. DTEK ocenił uderzenie jako najsilniejsze od początku roku. Jeszcze wieści ze świata. Słowa Putina. Putin dotrzymał słowa. Tydzień to dużo. Weźmiemy cokolwiek, bo jest naprawdę zimno, powiedział prezydent USA o rozejmie energetycznym na Ukrainie, w czasie którego Rosjanie atakowali m.in. górników w Donbasie. Po nim wrócili do ataków na energetykę w całym kraju. Przesyt ropy. Rafinerie na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej nie nadążają z przyjmowaniem ropy z Wenezueli po umowie dostaw o wartości $2 miliardów między Caracas a Waszyngtonem. Nadpodaż wywiera presję na ceny, a część wolumenów pozostaje niesprzedana. Klub Niezależności. Według administracji USA już około 30 krajów chce dołączyć do klubu surowców krytycznych, mającego na celu uniezależnienie od dostaw z Chin. Jeśli jest ktoś, kto może dosłownie zalać rynek określonym surowcem, zniszczy wartość ekonomiczną każdej firmy albo produkcji krajowej, mówił sekretarz Zasobów Krajowych Doug Burgum. Fala magazynów. Popyt na bateryjne magazyny energii rośnie według Wood Mackenzie dzięki inwestycjom w OZE, elektryfikacji gospodarek i potrzebie zwiększenia stabilności sieci. W 2025 roku moc magazynów wzrosła o 43%, a do 2034 roku ma rosnąć średnio o 10,8% rocznie. Spadek kosztów produkcji baterii zdominowanej przez Chiny obniżył cenę projektów do średnio $125 za kilowatogodzinę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.